Przepływy dwufazowe składające się z fazy ciągłej, cieczy lub gazu oraz fazy rozproszonej w postaci małych drobin ciała stałego lub małych kropelek cieczy są najczęściej występującymi przepływami dwufazowymi w przyrodzie i w technice. Najlepszym przykładem jest znany powszechnie smog, czyli powietrze i zawarte w nim drobiny pyłu. Kluczowym elementem w tego typu dwufazowych strukturach jest informacja o udziale masowym lub objętościowym fazy rozproszonej, czyli tych małych drobin ciała stałego lub kropelek cieczy. Przyrządy do tego typu pomiarów są znane i dość powszechne. Łatwo jest zmierzyć zawartość pyłu zawieszonego w powietrzu, np. PM10 czy PM2,5. Problem pojawia się, gdy ten czynnik dwufazowy porusza się z dużą prędkością, ponad 1000 km na godzinę, a lokalne zmiany udziału masowego fazy rozproszonej są bardzo dynamiczne. Najbardziej znanym w technice przykładem tego typu przepływu jest przepływ pary mokrej składającej się z pary nasyconej suchej i małych kropelek wody, np. w ostatnich stopniach niskoprężnej turbiny parowej. W naszej hali maszyn cieplnych Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej posiadamy okołodźwiękowy tunel parowy zasilany parą z dydaktyczno-badawczego układu mini siłowni parowej, jedynej takiej w Polsce. I tutaj badamy naszą sondę opracowaną w ramach projektu TANGO, dedykowaną do pomiarów dynamicznych przepływów dwufazowych z prędkościami okołodźwiękowymi, to jest znacząco ponad 1000 km na godzinę. Sonda ta ma wersję inwazyjną, którą można umieścić w przepływie, i bezinwazyjną, dzięki której możemy dokonywać pomiarów udziału fazy rozproszonej, nie ingerując w strukturę przepływu dwufazowego, w tym przypadku pary mokrej. Para wodna na skutek dużej różnicy ciśnienia pomiędzy parą z kotła a ciśnieniem w skraplaczu oraz dzięki geometrii kanałów przepływowych, m.in. dysz, zbieżno-rozbieżnych czy kanałów łopatkowych, rozpędzana jest do prędkości naddźwiękowej, gdzie po przekroczeniu linii nasycenia gwałtownie kondensuje, tworząc mgłę składającą się z dużej ilości bardzo małych kropelek wody. Zadaniem tej sondy jest zmierzyć średnią średnicę tych kropelek oraz ich ilość w dowolnie wybranym punkcie pola przepływu. Ponadto w wersji inwazyjnej sondy jest możliwość zmierzenia pozostałych parametrów przepływowych, takich jak prędkość, temperatura czy ciśnienie.